Tych dwoje państwa to spotkaliśmy na drodze jeszcze od parku Purnululu, tej żwirowej. A tu przed chwilą na tej drodze asfaltowej już do Kununury wyskoczył mi taki większy kangurek i zahamowałem, no i nie udało się go nie przejechać, ale to już ogon dotykał zderzaka moim zdaniem. Tak se przeskoczył i se przeskoczę na drugą stronę. Skoczę po bułki. Ale widzę, jak gnojki się tu czają przy drodze, tylko czekając, aż jakiś samochód przejedzie, żeby się rzucić pod koła. A z innych newsów to zostało mi 1 km na zasięgu, a mam jeszcze 22 km do przejechania do najbliższej stacji, więc ciekawe, co będzie się działo. Swoją drogą to ciekawe, bo chyba w samochodach w Europie to już jak jest poniżej niż 30 km zasięgu, to już znika w ogóle i pojawiają się kreski i w ogóle jest red alert i ewakuacja. A tutaj to na luzie odliczają do 1, teraz pewnie zaraz skoczy 0 i może potem będą liczby ujemne. Zobaczymy. Dzień bez przygody jest dniem straconym. Ale Krystian jedzie za mną kamperem, to znaczy no nie bezpośrednio za mną, bo go nie widzę, ale jedzie blisko, za mną podąża i jakby co, no to jakbym się rozkraczył tutaj na drodze, to chyba mnie poratuje jakoś i przywiezie mi benzynkę skądś. One się tam czają w tych zaroślach, ja tak czuję na sobie ich wzrok po prostu, one po prostu siedzą w tych krzakach i jeden do drugiego mówi: ty Heniek, założymy się, że nie przeskoczę przed maską? No, co chcesz? Zgrzewkę browara. Dobra, okej, masz zakład. Co za chujki. No teraz po prostu jest napisane: zatankuj, refuel. Żadnej dramaturgii, żadnych tragedii, rozdzierania szat. Po prostu tankuj. To właśnie zrobię. Dokładnie to właśnie zrobię za 15 km. Nic się w sumie już nie zmienia na tym wyświetlaczu, bo się zastanawiałem, czy jak jeszcze się trochę kilometrów przejedzie, to potem się może zmienia na no już naprawdę zatankuj. Ej stary, ale już bez jaj, no weź zjedź gdzieś. Może takie wiadomości są. No u mnie jeszcze zostały 4 km. Myślę, że chyba dojadę. Niemiec wątpił, ale Niemiec jest zawsze sceptyczny. Benzyny oczywiście starczyło, tak jak wiedziałem, że starczy. No i teraz zaparkowaliśmy parę kilometrów za stacją, bo za dużo tych skakało tych wszystkich kangurów, jeszcze były jakieś konie na poboczu. Nie ma co ryzykować. Wyśpimy się tutaj. Jedziemy rano dalej do Canonary i potem w stronę Catherine. Terytorium północne, proszę Państwa. Już po porannej sesji dronowania w nowym miejscu spania, ale się zrymowało. Jesteśmy 15 minut za Warmon Roadhouse przy drodze, było spokojnie bardzo. Rano trochę chłodno, ale kołderka zrobiła swoje. Dobrze być z powrotem w kamperze, dobrze być z powrotem pod kołdrą, dobrze mieć ciepły prysznic i własny domek na kółkach. Fajne uczucie po tych paru dniach w różnych zakurzonych parkach i namiotach. Słyszycie ten dźwięk? Taki dźwięk to już słychać 2-3 minuty zanim on przyjedzie. To jest dźwięk road trainu. To jest dźwięk długiego tira. Jego słychać naprawdę 2-3 minuty, jest jeszcze już hałas się niesie po drodze, jeszcze go nie widać. Jeszcze go nie ma, ale on już przyjeżdża. Już wiesz, że niedługo będzie.
It's a very neat arrangement. We'll put it on toast. Very nice. Breakfast at Dun Dun. They even poached my eggs. That's very cool. Which sauce did you put? Tomato? Which sauce did you put? Tomato? Okay. They also have barbecue. How's the breakfast? Is it good? Yeah. Pretty standard. Very nice. Chciałem wam pokazać coś takiego bardzo typowego dla Australii, dla takich pustynnych obszarów. Otóż tutaj przy drodze czasem są obecne takie pompy zasilane wiatrem, które pompują wodę, więc jeśli tu jest jakieś gospodarstwo, żeby zaoszczędzić na energii, mają taką turbinkę wiatrową i ta turbinka pompuje wodę ze studni, która jest tu gdzieś wykopana. Ostatnio nie mieliśmy wiatru, więc najczęściej one nie chodzą albo może były zepsute, to jest stary system. Może już nie używany tak często, ale kiedyś one były tu bardzo powszechne i spotykane w wielu miejscach przy drodze. Jesteśmy w Kununurze, zrobiłem sobie pranie, tacy troszkę zakurzeni i przemęczeni po tych paru dniach w kurzu dżungli, więc robimy pranie, kupiliśmy sobie dobrą kawkę, zjedliśmy śniadanie, kupiłem sobie kilka małych, fajnych buteleczek Prosecco, w ten sposób gaz się nie będzie ulatniał, jak jedną otworzę, pozostałe będą nowiutkie. Do Campari oczywiście. Pan nie chciał mi zupełnie sprzedać tych butelek, bo nie miałem dowodu osobistego. Powiedziałem mu, że mam M-dowód. Powiedział, że to tylko z niektórych stanów w Australii działa, a już na pewno nie Polski. Więc musiałem się wrócić do samochodu. Za chwilę ruszamy w dalszą drogę w stronę Katherine, w stronę wschodu. Yeah. Yeah, that's a clear sign we shouldn't be using it. What? The leak. You know, we have a saying in Polish that you will not get fat with stolen goods. But for me, that would mean steal more. Oh, that's good. I always wondered about that. Znaleźliśmy tu jakiś wąż na stacji. Napełniamy sobie nasz zbiornik z wodą do prysznica i do zlewu. Close it? No, wait. Jest mały wyciek. Nie wiemy, czy możemy to brać i nie wiemy, czy ten wąż nie był w jakimś brudnym miejscu, bo jest tu już wąż, ale bierzemy, no bo co? Jest stacja, jest wąż, jest woda. Zakładamy, że to jest ok. Ale na wszelki wypadek robimy to dyskretnie i szybko. A więc nowina, wjeżdżamy właśnie do terytorium północnego, jak zaświadcza znak, który jest tutaj za mną. O, no dla mnie to nie wygląda za bardzo północny, dla mnie to wygląda jak coś bardzo południowego, jest gorąco, coraz cieplej. Ale o co chodzi? Terytorium północne, do którego właśnie wjeżdżamy, zostawiając Australię Zachodnią za sobą, jest terytorium Australii. Nie jest stanem, Australia Zachodnia jest stanem, terytorium północne jest terytorium, jak nazwa wskazuje. Jest tam jakaś różnica polityczna w liczbie senatorów, których wysyła się tu do parlamentu i reprezentacji politycznej i innych rzeczach. Wiem tylko, że terytorium północne miało jakieś referendum, czy mają zostać stanem, czy nie. Chyba je odrzucili parę razy, więc nadal są terytorium. No to jest najbardziej ekscytująca rzecz, jaką wiem o terytorium północnym. Zabawne jest to, że tu jest chyba najmniejsza gęstość populacji w całej Australii, która i tak nie grzeszy wielką gęstością populacji. W każdym razie stolicą tutaj tego jest Darwin, w którym będziemy przypuszczalnie jutro, które jest też małym miasteczkiem. Aha, jeszcze mieszkańcy terytorium północnego nazywają się Territorians. No i przy okazji przydarzyła się nam zabawna historia, bo ja tutaj siedziałem z tyłu, muszę przyznać, Christian jechał, minął to miejsce, nie powiedział mi o tym, no więc mówię, musimy wrócić, sfilmować to doniosłe wydarzenie. Zmieniliśmy po raz pierwszy od 2 tygodni stan z zachodniej Australii na terytorium północne. No i co się okazuje, jak tu wróciliśmy,
to trafiliśmy prosto na kwarantannę i na pytania dociekliwej pani celniczki z zachodniej Australii. Ja powiedziałem, że nie mamy żadnego świeżego jedzenia, bo chciałem już przejechać, żeby zbyć te pytania. Okazało się, że pani mi nie uwierzyła, stwierdziła, że musi wejść do środka. No, otwierałem już drzwi, mamy w lodówce resztki z mojego śniadania dzisiejszego, kupionego nomen omen w zachodniej Australii. No, ale Christian wyjaśnił, że my tylko wjechaliśmy do terytorium północnego na chwilę. Wróciliśmy się, żeby sfilmować znak. No więc pani stwierdziła, że albo znajdzie na kamerze naszą rejestrację. Nie znalazła, więc mówi, będzie musiała zabrać to jedzenie. Więc w końcu mówi, dobra, jak pokażecie jakiś rachunek z zachodniej Australii, to z dzisiejszego dnia to nie ma problemu. No więc ja pokazałem, że mamy zakupy w Kununurze dzisiaj robione na komórce, na karcie. No, wszystko skończyło się szczęśliwie. Poza tym spotkaliśmy jeszcze obok tego znaku bardzo sympatyczną panią z Brunei, która podróżuje ze swoją wielką pluszową biedroną. Tutaj zbudowała własnego kampera przez 3 lata i przyjeżdża tu na wizę turystyczną z przerwami na 90 dni i z powrotem wraca i znowu tu przyjeżdża. I jeździ po Australii i ma nawet rejestrację Ladybird, biedroneczka różową na swoim kamperze. No to jest swoją drogą fajne, jak tutaj można sobie mieć takie spersonalizowane rejestracje, nawet jeśli chodzi o kolor, taki różowy, oczojebny, kto by pomyślał, że coś takiego jest możliwe. No a w Australii można. Ale muchy są tutaj wkurzające. Jeśli tak będzie w całym północnym terytorium, to powiem wam, wracamy do Australii Zachodniej. Jeszcze jedną ciekawą rzeczą jest to, że limit prędkości tutaj jest niby 110, ale są też znaki, które zwiększają ją do 130. Takie znaki widzieliśmy w terytorium północnym, więc tu naprawdę jest chyba pusto. Można sobie jeździć szybciej niż gdzie indziej. W większości innych miejsc w Australii jest 110 jednak. Christian nawet stwierdził, że polata sobie dronem nad północnym terytorium. No, może to wypatrzy coś fajnego. Przy okazji jeszcze muszę wam powiedzieć, że jak tak podróżujecie po Australii, to orientujcie się na zegarku, bo Australia ma różne strefy czasowe i na przykład terytorium północne ma inną niż Australia Zachodnia. I okazuje się, że nie jest to godzina różnicy, tylko 1,5, więc nie mamy już 16:20, tylko nagle mamy 17:50. A żeby było śmieszniej, te wszystkie strefy nie są ze sobą za bardzo zgrane. Na przykład wydawałoby się, że im bardziej się idzie w stronę Sydney na wschód, tym godzina powinna się bardziej opóźniać. Nic bardziej mylnego. Na przykład Australia Południowa ma późniejszy czas niż Queensland, który jest dużo bardziej na wschód. Zobaczcie zresztą na mapę. Jeśli dodacie do tego fakt, że niektóre stany stosują czas letni i zimowy, a niektóre nie, to mamy prawdziwy burdel. Także najlepiej wyciągnąć iPhone'a, niech on już synchronizuje. Więc jesteśmy tutaj w terytorium północnym. Właśnie wjeżdżamy. No właśnie dron spadł, jak miałem nasz samochód camper, jak latałem, a on prowadził i bateria trochę eksplodowała. No ale mam jeszcze inne baterie. Tu jest takie ciekawe miejsce, że są światła, ruch wahadłowy i jest timer i słuchajcie, 6 minut musimy stać. To jest niesamowite. I was just trying to drive in there because I thought, yeah, red and yellow. In Germany, after that comes green, so I... Yeah.
Tu właśnie wypuszczamy naszą wodę, tak zwaną szarą wodę, czyli wodę po prysznicu i wodę po myciu naczyń, po myciu rąk, po myciu siebie, wszystkiego. To nie są takie nieczystości z toalety, tam to jest czarna woda, to są specjalne punkty do wypuszczania tego, a tutaj jest tylko taki zużyta woda przez nas, także no, teoretycznie to się w specjalnym miejscu robi, a w praktyce nie ma się co chyba specjalnie przejmować. Dzisiaj pierwszy dzień relacji z terytorium północnego. Spaliśmy przy jakiejś drodze, przy kempingu. Ludzie się tutaj rozbijają często przy rzece i to był taki darmowy kemping. Można było się rozbić, była blisko rzeka. No a teraz zatrzymaliśmy się, żeby coś zjeść, jakieś 1,5 godziny stamtąd. Najbliższy zajazd był godzinę stamtąd, ale niestety nie mieli śniadań, restauracja była zamknięta. No za to teraz mamy nadzieję na jakieś fajne śniadanko. Tutaj powiem wam, że jest jeszcze bardziej pusto chyba niż w Australii Zachodniej. Drogi są bardziej kręte i są górki i takie jakby góry stołowe i różne takie klify, płaskowyże małe. Jest szansa, żeby tutaj faktycznie trochę nacieszyć oko tymi widokami. Nie jest tak zupełnie płasko jak wcześniej, nie jest taki monotonny burz i droga też zakręca, więc jest mniej monotonnie. Natomiast co jest ciekawe, kopce termitów są zupełnie inne tutaj. Są takie bardziej cienkie, małe, takie jakby domki jednorodzinne w porównaniu do bloków, które były wcześniej. Są cieniutkie, takie dosyć wysokie, ale widać, że jest tam mniej owadów w środku. To jest też jakaś ciekawa zmiana. Jedziemy wzdłuż rzeki Victoria tutaj, która jest jedną z największych australijskich rzek. Są tu nawet przeloty krajobrazowe helikopterem. Jest też jakiś fajny hike, jakaś fajna wędrówka, którą być może spróbujemy sobie zrobić. Interesujące jest tutaj, że Australijczycy wciąż używają w bardzo odległych lokalizacjach budek telefonicznych. Telstra, na przykład mój operator komórkowy, ma właśnie takie budki, jak widać za mną, i ludzie tam w środku siedzą i rozmawiają, po prostu dlatego, że tu nie ma innego zasięgu. Jest jakaś kablowa budka, która jest czymś połączona do czegoś, ale innego zasięgu nie ma niestety, więc jest to jedyny sposób łączności ze światem. Christian, what are your impressions so far about the Northern Territory? It's remarkable how rapidly you notice when you enter the border how the architecture changes. Yeah, but the road does get different. It's more winding. It's more, it's more hilly. It's less flat. I think Western Australia is mostly flat. Seriously, nothing has changed except that you sometimes see a 130. Yeah, the signs, exactly. And people drive faster too because they can. Yeah. We noted that. Coffee's awful because it's an instant coffee. Well, Wi-Fi is not working. There's no cell phone reception. Toilets are shit. It seems like it's a much more forgotten place than Western Australia, which is a big deal. Toilets are shit. Yeah, they're not great. Also before you've been there? Yeah. Oh. Before. Oh, that's remarkable. Thank you for that joke. Joke, yeah, sure. So there are no super huge differences, but you can see a difference. And also, the difference is you can bring here anything you want. It seems they don't check, but if you want to go back to Western Australia and have any kind of honey, wool, nuts, or a used lawnmower, for example, which it says behind me on the poster. Seriously. No. Seriously. When the lady asked what we have with us, the only thing where you did not lie was a lawnmower. Everything else we had on board. Oh, okay. We have ordered some breakfast. Me as usual, my big breakfast. But Christian, he has a burger for breakfast. It's a big one. Breakfast burger.
It will work. It will work? Yeah. Hey. Widoki się zaczynają. Hello? Oh. They came out? Oh, you destroyed it. I have it on camera. You destroyed natural heritage of Australia. Oh, mate. I hope they give you some big brekkie in prison. Hello. Widoki są piękne, ale jest gorąco. Nie ułatwia sprawy, że wybraliśmy się w samo południe. Oczywiście jest to południe czasu lokalnego, więc na naszym czasie zachodnioaustralijskim tylko 10:30, ale i tak już przybiega. Nasz kamper na dole. Pięknie. What are we thinking so far? It's hot. Yeah. Who could have guessed that? Yeah. At noon. Yeah, we're in North Australia at noon. I mean, it's completely unexpected. It's winter. It's winter, yeah. Should there be snow? Seriously, At least some frost. places that don't have snow in winter are suspicious. Yeah. Bardzo ładnie tutaj. Christian powiedział, że nie może się doczekać klimatyzacji w samochodzie, a ja polatam sobie dronem. No, miejscami jest trochę wąsko.
Dojechaliśmy do Catherine, zbliżamy się powoli do Darwin. Dzisiaj taka mała wycieczka do wąwozu Catherine Gorge. Nitmiluk to jest nazwa aborygeńska, a Catherine Gorge angielska nazwa. No, tu jest taka rzeka, która płynie, chyba rzeka Catherine też się nazywa. No i ona wyrzeźbiła taki piękny wąwóz. Idziemy zobaczyć, co tam u niego słychać. Już w tej chwili jest trochę późno, więc przeleciałem kawałek dronem. No i teraz tutaj jesteśmy na takim parkingu przy centrum turystycznym i będziemy może coś zwiedzać. Nie wiem, czy jeszcze zdążymy gdzieś daleko pójść, bo za godzinę ciemno się robi. Ta cała zmiana czasu, półtorej godziny do przodu, trochę nas wybiła z rytmu i wstaliśmy dzisiaj później niż mieliśmy i wszystko się trochę posypało. No ale zrobiliśmy już jeden trek dzisiaj, może teraz zrobimy jakiś mały drugi, no i coś tam zobaczymy, a jutro w stronę Darwin. So it turned out we were going in the wrong direction for the viewpoint. That would only be a shame if somebody already had an overview with a drone. So we go, and nothing. Thing. Trees, I hear the water, I could see the water. Green grass. But no gorge. We didn't come to the place called Catherine Grass Right. or Catherine Trees. You remember when we walked through a gorge just to see a big rock? Oh, mate. That Not like this rock, no. No, you haven't. you haven't seen such a big rock. No, you haven't. Nah. But then remember there was a beach and it was so sandy and we didn't get out to it. If we tell them that we didn't know that park entry fees apply, they may not believe us. Like on every trip we have our shared times, you know, Polish times, German times. Today we have Polish day. We have a day of not paying the entry fees. But actually nobody checks. Wait until our vehicle is towed. The vehicle is not going to be towed because where would we sleep if it's towed? No i teraz idziemy po schodach. I co dalej będzie? Lookout czy nie lookout? Niestety będziemy musieli zignorować ten znak. Bardzo nam przykro. Dzieciaki tu z nami idą. Z wędką. What is? This could be it. Taking for any crocodile. Looks like a lookout. Huh? Looks like a lookout to you. Yeah. No więc tamto to był taki pierwszy lookout, pierwszy punkt widokowy, tu jest jeszcze drugi. $264 steps. Oh, you counted. Yeah. It's great. Was it worth it? This is really beautiful. Yeah. Definitely.
We are at this Chinese restaurant in Catherine. That's the only place that was opened after. Well, there's McDonald's and Red Rooster, but the only non-fast food. And we are so enjoying it. I mean, I am. Crispy beef, so good. They gave me the wrong rice, but how about your pork? Great. Yeah. Really great. Okay. Well, it was a good choice then. Yep. They brought me my fried rice. I guess that's the normal portion. I'm just gonna eat that until the rest of my trip in Australia.